Lekcja pod tytułem wielokrotności. Wielokrotności liczby. Cóż to takiego? Tajemniczego. Nic tajemniczego. Wielokrotność liczby to jest po prostu wynik mnożenia tej liczby przez kolejne liczby naturalne. Liczby naturalne, pamiętasz jakie są? To jest 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. Więc jak mamy jakąś liczbę, na przykład 4, i ktoś powie, oblicz jej wielokrotności, to znaczy, że tą liczbę 4 trzeba pomnożyć przez 0, przez 1, przez 2 i tak dalej, przez kolejne liczby naturalne. Wypiszę kilka takich iloczynów, czyli mnożeń. 4 razy 0, 0, 4 razy 1, 4, 4 razy 2, 8, 4 razy 3, 12, 4 razy 4, 16, 4 razy 5, 20 i tak można w nieskończoność. Czyli te liczby, te wyniki mnożeń, to są właśnie wielokrotności liczby 4. I tyle. Cała tajemnica. To są po prostu wielokrotności liczby. No to możesz się spotkać na przykład z takim poleceniem. Oblicz wielokrotności liczb 3, 7, 11. No to piszesz. Wielokrotności liczby 3. Dwukropek. I tutaj je za chwilę wypiszemy. A gdzieś na boku na kartce lub w głowie wykonujesz mnożenie. 3 razy 0, 3 razy 1, 3 razy 2, 3 razy 3, 3 razy 4 i tak dalej. Kiedy skończyć? Takie polecenie, oblicz wielokrotności liczb, zazwyczaj mówi ci, kiedy kończyć. Na przykład, oblicz 5 pierwszych wielokrotności liczb, to wtedy 5 podajesz. Albo mówi, oblicz wielokrotności liczb jakiejś tam, nie przekraczające, powiedzmy 50. Albo po prostu napiszą coś takiego, mniejsze od 50. Czyli będziesz wiedzieć, kiedy przestać to mnożenie wykonywać. No, na przykład właśnie wtedy, kiedy już osiągnie 50. No bo nikt przy zdrowych zmysłach nie każe ci wypisywać wszystkich wielokrotności. Ich jest nieskończenie wiele. Robilibyśmy to do końca życia. W końcu nie o to chodzi w szkole. 3 razy 0, 0, 3, 6, 9, 12. Liczysz tych wielokrotności, ile ci zadanie kazało i wypisujesz tutaj. Wielokrotności liczby 3 to są 0,3, 0,6, 0,9, 0,12 i tyle jeszcze, ile tam trzeba było policzyć. To samo później robisz dla siódemki, czyli 7 razy 0, 7 razy 1, 7 razy 2, 7 razy 3, 7 razy 4. Liczysz sobie albo na kartce, albo w głowie, to zależy od twojej szybkości liczenia. 7 razy 0, 0, 7 razy 1, 7, 14, 21, 28 i wypisujesz. A później wielokrotności liczby 11. 11 razy 0, 11 razy 2, 22 razy 3, 33 razy 4, 44, 55, 66, 77. Tak wypisuję już z głowy kolejne wielokrotności. No i te wielokrotności, jak sądzę, są rzeczą prostą, bo to są po prostu wyniki mnożeń przez kolejne liczby naturalne. No a mnożyć już potrafimy. Jak trzeba, robimy to sobie na kartce. Ci, co szybciej mnożą, robią to w głowie, tak jak ja to tutaj zrobiłem. Do czego te wielokrotności się nam przydadzą? Na przykład przydadzą się do policzenia tak zwanego NWW. NWW, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność. Będzie takie polecenie. Policz NWW i teraz w nawiasie będzie napisane 5 i tutaj 7, czyli liczba przecinek liczba. To znaczy, że musisz policzyć najmniejszą wspólną wielokrotność tych dwóch liczb. Co tu zrobić? Po pierwsze, wypisujesz sobie wielokrotności liczby 5. Wypisujmy sobie wielokrotności liczby 5. To będą takie. 0 razy 5, 0. 1 razy 5,
5. 2 razy 5, 10. 3 razy 5, 15. 4 razy 5, 20. 5 razy 5, 25. Dalej 30, 35, 40, 45, 50. Wystarczy. Teraz wielokrotności liczby 7. 0 razy 7, 0. 1 razy 7, 7. 2 razy 7, 14. 21. Już po kolei je wypisuję. 28. 35. 42. 49. 56. To są kolejne wielokrotności siódemki. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. 0 nie bierze udziału w tym wyścigu, tak to nazwijmy. No bo gdyby brało, to najmniejsza wspólna wielokrotność każdej pary liczb byłoby 0. Na nic by nam się to nie przydało, więc 0 nie rozpatrujemy. I teraz wśród pozostałych liczb szukamy wspólnych wielokrotności. Popatrzmy sobie, czy są takie wielokrotności dla piątki i dla siódemki, że są identyczne. Popatrz, tu jest 35, 35. Czy będą jeszcze jakieś inne? No jak wypiszę trochę więcej, to się pojawią. Wypiszę tak, żebyś zobaczył bądź zobaczyła. Tu będzie następne 55, później będzie 60, 65, 70. A tutaj jest 56, 63, 70. O, to też by była wspólna wielokrotność, 70. Ale pytają nas o najmniejszą, więc wybieramy tą. 35 jest najmniejszą wielokrotnością, która jest wspólna i dla piątki, i dla siódemki. Czyli podsumujmy sobie. Żeby policzyć najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb, to najpierw sobie wypisujemy wielokrotności pierwszej liczby, następnie wielokrotności drugiej liczby i szukamy takiej, która jest wspólna dla obu nich i najmniejszej. No jak się znajdą dwie, to wybieramy tą mniejszą, czasami jest tylko jedna. Jak długo, ile tych wielokrotności trzeba dla piątki i dla siódemki było wypisać? Tak długo je wypisujemy, aż w ogóle jakąkolwiek wielokrotność wspólną znajdziemy. Czasami trzeba szukać długo. No i w naszym wypadku to wyszło 35. Popatrzmy na następny przykład. Najmniejsza wspólna wielokrotność szóstki i dziewiątki. Wielokrotności szóstki sobie wypiszmy najpierw. To będzie tak. 0 nas nie interesuje, więc już tego nie bierzemy. Kolejne wielokrotności. 6 razy 1, 6. Razy 2, 12. Razy 3, 18. Razy 4, 24. Razy 5, 30. Razy 6, 36. Razy 7, 42. Razy 8, 48. Razy 9, 54. Razy 10, 60. No a teraz wielokrotności dziewiątki sobie wypiszmy. 9 razy 1, 9, później jest 18, później jest 27, później jest 36, później jest 45, 54, 63, 72 i już wystarczy, bo zobacz, już widzimy wspólne wielokrotności. Gdzie widzisz? No na przykład tu, pierwszy kandydat. Jeszcze jakieś inne sobie zaznaczmy. O, drugi kandydat, trzeci kandydat. Jest, prawda? Która będzie najmniejsza? Najmniejsza z nich jest ta. Więc odpowiedź jest 18. I tak się to liczy. Możesz się zastanawiać na koniec, czy dla każdej pary liczb znajdzie się tą najmniejszą wspólną wielokrotność. Tak, dla każdej pary liczb. Zaraz Ci pokażę. Mamy, powiedzmy, jakąś dowolną parę liczb. N, W i teraz będę zmyślał. 1245, 926. Jak tutaj policzyć? No oczywiście też trzeba by to wszystko wypisywać, ale pytanie, czy w ogóle jest jakakolwiek wspólna wielokrotność. Już nie tyle najmniejsza, ale jakakolwiek. Jest. Jak pomnożysz te dwie liczby przez siebie, to dostaniesz ich wielokrotność. Więc na bank, na 100%, każda para liczb ma wspólną wielokrotność. A skoro przynajmniej jedna wspólna wielokrotność jest, która jest ich iloczynem, no to na pewno też istnieje i najmniejsza wspólna wielokrotność. Popatrz.